Miałam dobrego męża, ale nie umiałam tego docenić. Ktoś próbował mi wmówić, że zasługuję na coś lepszego, a celem była moja kompromitacja. I wtedy usłyszałam słowa, które sprawiły, że stanęłam jak wryta. Nie tak miało być w moim małżeństwie. To zdanie powtarzałam sobie od kilku dni. Nie wiedziałam, jak dokładnie miało być, ale byłam pewna jednego: zasługuję na więcej. Otworzyłam drzwi, zatrzymałam się na moment w progu. Cisza, nie taka pusta, raczej uporządkowana, jakby ktoś starannie poukładał nie tyle rzeczy, ale i atmosferę. Weszłam do kuchni. Blat był idealnie czysty, zmywak pusty, ani śladu po porannym bałaganie, który przecież zostawiłam wychodząc. Na stole stał talerz, moje ulubione danie. Obok wszystko, co lubię. Tak jakby ktoś znał mnie na pamięć. I właśnie to zaczęło mnie irytować najbardziej. Stałam przez chwilę bez ruchu, patrząc na ten stół. I zamiast wdzięczności poczułam coś zupełnie innego. Jakby ktoś próbował mnie zamknąć w czymś, czego nie chciałam. Hej! Odwróciłam się. Norbert podszedł do mnie spokojnie, z tym swoim cichym uśmiechem, który zawsze działał. Zawsze. Położył dłoń na moim ramieniu. Delikatnie, naturalnie. Tak, jak robił to setki razy wcześniej. I wtedy poczułam opór. Nie ból. Nie złość. Coś gorszego. Obcość. Jakby jego dotyk nie należał już do mojego świata. Odsunęłam się. Prawie odruchowo. Zobaczyłam jego spojrzenie, krótkie zawahanie. Nie zrozumiał. Wszystko w porządku? Odpowiedziałam za szybko. Po prostu miałam ciężki dzień. Muszę trochę jeszcze popracować. Nie czekałam na odpowiedź. Minęłam go i poszłam do sypialni, a potem dalej, do małego pokoju z komputerem. Zamknęłam drzwi, usiadłam i dopiero wtedy zaczęłam się zastanawiać, co właściwie się ze mną dzieje, bo przecież jeszcze niedawno wszystko było w porządku. A może tylko tak mi się wydawało? Wtedy przypomniała mi się Marta. Zawsze perfekcyjna, lekko uśmiechnięta, lekko nie dbała w tym swoim dopracowaniu. Taka swobodna. Jakby nic i nikt nie miał nad nią kontroli. Widziałam, jak mężczyźni na nią patrzą, jak za nią idą wzrokiem, jak próbują zwrócić na siebie jej uwagę, a ona po prostu była. Nie zabiegała, nie tłumaczyła się, nie była niczyja. I przez chwilę tak bardzo chciałam być tak jak ona. Nagle nie chciałam być tą samą kobietą, tą samą żoną, z tym samym życiem. Nie być przypisywana do jednego człowieka, który nagle wydał mi się przewidywalny, spokojny. I co przyszło mi na myśl po raz pierwszy, nudny. Usłyszałam w pamięci głos Marty. Daria. Stała obok mnie w pracy, oparta o biurko z tym swoim lekkim uśmiechem. Naprawdę chcesz tak wyglądać za 5 lat? Podsunęła mi zdjęcie jakiejś trochę zniszczonej kobiety. Z twoją urodą i tym, jak mówisz, mogłabyś mieć znacznie więcej. Powiedziała to lekko, jak wyrzucała żart, ale to zdanie zostało i wróciło teraz, wyraźniej niż kiedykolwiek. Norbert przyszedł do mnie raz jeszcze. Stanął w drzwiach, jakby chciał coś powiedzieć. Zrobił krok w moją stronę. Daria. Nie spojrzałam na niego. Udawałam, że coś sprawdzam na ekranie. Jestem zmęczona, powiedziałam chłodno. Będę spała tutaj. Cisza. Dłuższa niż powinna. Czułam jego obecność za plecami, jakby czekał. Jakby jeszcze miał nadzieję, że coś się zmieni. Nie zmieniło się. Po chwili usłyszałam tylko dobranoc. Spojrzałam kątem oka. Stał jeszcze przez sekundę, jakby chciał coś dodać, ale nie dodał. Odwrócił się i wyszedł. Drzwi się zamknęły. I to było wszystko.
Obudziło mnie światło. Poranne słońce wpadało przez okno prosto na moją twarz. Przymknęłam oczy. Dzień był piękny, taki, w którym człowiek powinien wstać bez pośpiechu, zaparzyć kawę i gdzieś pojechać. Może w góry, może nad jezioro, gdziekolwiek. Byle nie tam, gdzie trzeba. Westchnęłam. Musiałam iść do pracy. Leżałam jeszcze chwilę bez ruchu i wtedy pojawiła się myśl. Najpierw niewinna, a potem coraz wyraźniejsza. A gdyby moje życie wyglądało inaczej, gdyby był ktoś, kto miał więcej czasu, więcej swobody, więcej wszystkiego. Ktoś, kto nie wraca codziennie o tej samej porze, nie sprząta kuchni, nie stawia na stole tego samego ciepła, które nagle zaczęło mnie męczyć. Zamknęłam oczy mocniej i zobaczyłam jego twarz. Niewyraźnie, raczej fragmentami. Ten chłopak z pracy, ten, który czasem patrzył na mnie ukradkiem. Myślałam, że tego nie zauważam, a jednak zauważyłam. Zawsze. I teraz pozwoliłam tej myśli zostać trochę dłużej. Gdy weszłam do biura, od razu uderzył mnie znajomy szum. Rozmowy, telefony, klikanie klawiatur, zapach kawy, który unosił się w powietrzu od samego wejścia. Agencja żyła swoim tempem, zawsze szybkim, zawsze trochę nerwowym, zawsze trochę na pokaz. Zdjęłam płaszcz i powiesiłam go na krześle. Daria, usłyszałam. Nie musiałam się odwracać. To była Marta. Stała przy jednym z biurek, oparta lekko biodrem o blat, jakby przyszła tu tylko na chwilę, a nie pracowała jak reszta z nas. Zawsze wyglądała tak samo, perfekcyjnie. Ale jakby od niechcenia. Włosy ułożone, ale nie zrobione. Makijaż lekki, ale dokładnie tam, gdzie trzeba. Ubrana dobrze. Może trochę za dobrze, jak na zwykły dzień w pracy. I ten jej sposób bycia, swobodny, niewymuszony. Jakby nic jej nie dotyczyło naprawdę. A znowu przyszłaś taka grzeczna. Uśmiechnęła się, mierząc mi wzrokiem. A jaka mam być? Odpowiedziałam, siadając przy komputerze. Inna. Wzruszyła ramionami. Trochę bardziej świadoma. Spojrzałam na nią. Czego? Uśmiechnęła się szerzej. Nie odpowiedziała od razu. Zamiast tego sięgnęła po moją torebkę, która leżała na biurku. Podniosła ją lekko, obejrzała. Serio? Powiedziała cicho. Ty dalej chodzisz z czymś takim? Zabolało. Choć nie powinnam była się tym przejmować. Jest dobra, rzuciłam. Jasne, że dobra, pokiwała głową, tylko że ty jesteś lepsza. Odłożyła ją. Pochyliła się lekko w moją stronę. Z twoją urodą, z tym jak mówisz. Ty naprawdę myślisz, że to jest wszystko, na co cię stać? Zamilkłam. Spójrz na siebie, Daria. I dodała ciszej. I spójrz na swoje życie. Nie musiałam mówić więcej. Wystarczyło. Kątem oka zauważyłam ruch. Ten sam chłopak siedział kilka biurek dalej. Udawał, że pracuje, ale co chwila podnosił wzrok i znowu na mnie patrzył. Szybko odwróciłam głowę, jakby to nic nie znaczyło, a jednak tym razem znaczyło. Nie wiem nawet, kiedy to się zaczęło. Dni mijały jeden po drugim, a między nami zaczęło pojawiać się coś, czego wcześniej nie było. Cisza. Coraz częściej milczałam. Coraz rzadziej coś mówiłam, a Norbert jakby nie chciał pytać. Jakby czuł, że i tak nie powiem prawdy. Któregoś dnia Marta wręczyła mi zaproszenie. Wpadnij, kilka osób z pracy, nic wielkiego, powiedziała lekko. Uśmiechnęłam się. To było dokładnie to, czego, jak mi się wtedy wydawało, potrzebowałam. Przez chwilę zastanawiałam się, czy powiedzieć o tym Norbertowi. Ale wiedziałam, że powiem, tylko nie wszystko. Tego dnia byłam dla niego milsza niż zwykle. Nawet sama to zauważyłam. Jakby ta nagła uprzejmość miała coś przykryć. Odwieziesz mnie? Spytałam w końcu, jakby to była najprostsza rzecz na świecie. Spojrzał na mnie uważnie. Na moment się zawahał, jakby coś chciał powiedzieć, albo
o coś zapytać, ale nie zrobił tego. Jasne, odpowiedział po chwili. Poczułam ulgę. Pomyślałam wtedy, że przecież należy mi się choć tyle, że może chociaż w ten sposób może mi pomóc. Nie przyszło mi nawet do głowy, że już wiele zrobił dla mnie. Stałam przy drzwiach, gotowa do wyjścia. W lustrze zobaczyłam siebie, uśmiechniętą, zdecydowaną i zupełnie nieświadomą tego, dokąd tak naprawdę idę. Wsiadłam cicho do samochodu. Norbert spojrzał na mnie tak, jakby jeszcze na coś czekał, jakby miał nadzieję, że w ostatniej chwili się wycofam, że powiem, żebyśmy jednak zostali w domu. Widziałam to w jego oczach, ale nic nie powiedziałam. Chciałam mieć ten weekend dla siebie, a może dla czegoś więcej? Nie potrafiłam przestać myśleć o Tomaszu, o tym, jak na mnie patrzył, o tym, że coś mogło się wydarzyć. Przez dłuższą chwilę jechaliśmy w milczeniu. Silnik pracował jednostajnie, jakby nic się nie zmieniało. Patrzyłam przez szybę na migoczące światła miasta. Neony kawiarni i restauracji zapraszały do środka, do życia, które wydawało mi się nagle bliższe niż to, które zostawiałam za sobą. Zaczęłam myśleć o swoim życiu, o tym, jak bardzo stało się przewidywalne. Z Norbertem rzadko gdzieś wychodzimy. Wszystko było spokojne, za spokojne. A ja byłam przecież wciąż młoda i wciąż atrakcyjna. Pomyślałam, że należy mi się coś więcej. Trochę światła, trochę emocji. Na tych myślach minęła cała droga. Nawet nie zauważyłam, kiedy zaczęliśmy zbliżać się do domu. Z daleka już było słychać muzykę, śmiech, głosy ludzi, którzy bawili się tak, jak ja chciałam się bawić. I wtedy poczułam, że coś się zaczyna. Odetchnęłam, kiedy Norbert zniknął za zakrętem. Naprawdę, jakby coś ciężkiego zeszło mi z ramion. Przez chwilę stałam w ciszy, patrząc w stronę domu. Światło, muzyka, śmiech. Pomyślałam, że czeka mnie dobry wieczór. Lekki, bez tłumaczenia się, bez bycia tą samą osobą, którą byłam na co dzień. Nie wiedziałam jeszcze, że za chwilę wszystko zacznie się zmieniać. Powoli, prawie niezauważalnie. Kiedy weszłam do środka, uderzył mnie gwar rozmów i ciepło. Zobaczyłam znajome twarze z pracy. Marek, Grzesiek, Piotrek, Agata, Danuta, Krystyna. Wszyscy bawili się znakomicie. Przywitaliśmy się serdecznie. Ktoś mnie objął, ktoś zaśmiał się głośniej. Czułam na sobie spojrzenia mężczyzn i nie przeszkadzało mi to, wręcz przeciwnie. Po raz pierwszy od dawna poczułam się zauważona. W pewnym momencie podszedł do mnie Tomasz, szarmancki, elegancki. Napijesz się czegoś? Zapytał z lekkim uśmiechem. Głową. Może później. Na razie wystarczy mi sok. Obserwowałam, jak podchodzi do stołu, nalewa sok pomarańczowy i wraca z nim do mnie. Nie chciałam pić tego wieczoru. Chciałam mieć wszystko pod kontrolą. Tomasz jeszcze przez chwilę nalegał, ale uśmiechnęłam się tylko i pokręciłam głową. Zabawa rozkręcała się coraz bardziej. Śmiech stawał się głośniejszy, muzyka szybsza, rozmowy urywane w pół zdania, a ja czułam się dobrze, lekko. W pewnym momencie Tomasz zniknął gdzieś między ludźmi. Spojrzałam w stronę lustra w korytarzu. Chciałam poprawić makijaż. Gdzie jest łazienka? Zapytałam kogoś stojącego obok. W prawo, usłyszałam. Skinęłam głową i ruszyłam korytarzem. Szłam powoli, mijając kolejne drzwi. I wtedy usłyszałam głosy. Drzwi po lewej stronie były lekko uchylone. Zatrzymałam się i zrobiłam krok w ich stronę. Marta i Tomasz. Z początku chciałam podejść do nich tak, żeby mnie nie zauważyli. Wsadzić głowę między nich, zaśmiać się, jakby nic się nie działo. Ale słowa, które usłyszałam, zatrzymały mnie w pół kroku. Jakby ktoś nagle odciął mi siłę w nogach. Nie byłam w stanie ruszyć się ani o centymetr.
Stałam w cieniu, nieruchomo. Zobaczyłam Martę. Trzymała w ręku szklankę. Tomasz stał obok niej, wyjął coś z kieszeni. Nie wiedziałam, co to było. Proszek, krople. Ale widziałam, jak pochyla się nad szklanką i zaczyna coś do niej dolewać. Może jeszcze próbowałabym to sobie wytłumaczyć. Może powiedziałabym sobie, że to nic takiego. Ale wtedy usłyszałam głos Marty. Musisz się upewnić, że Daria to wypije. Tomasz odpowiedział spokojnie, oczywiście. Serce zaczęło mi być szybciej. A potem usłyszałam więcej. Słowa o kompromitacji, o zdjęciach, o wiadomości, która miała trafić do mojego męża. Stałam tam i słuchałam, jak planują coś tak wstrętnego, że poczułam, jak do oczu napływają mi łzy. I wtedy zrozumiałam, po co tu jestem. Stałam tak w ukryciu jeszcze przez chwilę, jakby moje ciało nie nadążało za tym, co już widziałam. Serce biło mi tak głośno, że byłam pewna, że zaraz mnie usłyszą. Nie zrobiłam kroku do przodu. Nie mogłam się cofnąć, tylko stałam. I wtedy dotarło do mnie jedno. Muszę stąd wyjść natychmiast. Powoli cofnęłam się od drzwi, starając się nie zrobić najmniejszego hałasu. Każdy krok wydawał mi się zbyt głośny, każdy oddech zbyt szybki. Wróciłam na korytarz. Muzyka z salonu znów uderzyła mnie falą dźwięków, jakby nic się nie stało, jakby świat był dokładnie taki sam jak przed chwilą. A przecież już nie był. Rozejrzałam się szybko. Musiałam znaleźć swoje rzeczy. Musiałam zadzwonić do Norberta. Musiałam zniknąć. Wybiegłam na zewnątrz, chwytając torebkę i płaszcz. Potem stanęłam w cieniu drzew, próbując uspokoić oddech. Z domu wciąż dobiegała muzyka i śmiech, jakby nic się nie zmieniło. Jakby świat nie wiedział, że właśnie coś się skończyło. Nie rozumiałam jeszcze wszystkiego, a wtedy zobaczyłam ich. Wszedł pierwszy, zanim Marta. Rozejrzeli się krótko, jakby chcieli upewnić się, że nikogo nie ma w pobliżu. A potem Tomasz przyciągnął ją do siebie, nie jak przyjaciel. Przyciągnął ją tak, jak przyciąga się kogoś, kto należy do ciebie. I pocałował ją. Zamarłam. W jednej chwili wszystko we mnie ucichło. To, co jeszcze przed chwilą wydawało się możliwe, rozsypało się bez jednego słowa. Chwilowe zauroczenie, ciekawość, te wszystkie myśli, które jeszcze niedawno wydawały się takie ważne, zniknęły. Zobaczyłam ich takimi, jakimi byli naprawdę. I zobaczyłam to, co chcieli zrobić ze mną, bez upiększeń, bez złudzeń, w całej ich ohydzie. Przez chwilę jeszcze stali blisko siebie, jakby nic się nie stało, a potem przytuleni wrócili do domu. Jakby to wszystko było dla nich tylko częścią zabawy. Stałam jeszcze przed moment w ciemności i wtedy sięgnęłam po telefon. Palce lekko mi drżały, kiedy wybierałam numer. Norbert. Gdy wykręciłam numer, przez chwilę nie byłam w stanie powiedzieć ani słowa. Głos tak mi drżał, że sama ledwo siebie rozumiałam. Halo? Usłyszałam jego głos. Co się stało? Wszystko w porządku? Próbowałam odpowiedzieć, ale słowa nie chciały przejść przez gardło. Daria? Jego głos stał się nagle poważniejszy. Słyszysz mnie? Zamknęłam oczy na moment, próbując się opanować. Tak, tak, słyszę, powiedziałam w końcu cicho, urwanym głosem. Nic nie piłam. Wszystko jest w porządku. Urwałam. Nie było w porządku. Norbert, wyszeptałam po chwili, przyjedź po mnie, proszę. Głos mi się załamał. Zabierz mnie stąd jak najszybciej. Tym razem zabrzmiało to już niemal histerycznie. Zapadła krótka cisza. Gdzie jesteś? Zapytał natychmiast. Na zewnątrz. Schowałam się pod drzewami, powiedziałam, rozglądając się nerwowo wokół. Nie chcę tu być ani chwili dłużej. Czy coś się stało? Jego głos był spokojny, ale napięty. Zawahałam się. Jeszcze nie, odpowiedziałam cicho, ale mogłoby się stać. Zamilkłam na moment. A potem dodałam prawie szeptem. Norbert,
Miałeś rację. Nigdy wcześniej nie czekałam na niego tak jak teraz. Każda sekunda ciągnęła się w nieskończoność. Byłam w cieniu drzew, wsłuchując się w każdy dźwięk, jakby od tego zależało wszystko. I wtedy zaczęły wracać obrazy, jeden po drugim. Norbert, kiedy byłam chora, jak podawał mi herbatę, poprawiał poduszkę, przynosił coś do jedzenia, żebym tylko poczuła się lepiej. Norbert, kiedy wracałam zmęczona z pracy, a dom był już posprzątany. Mój mąż, który nigdy się nie narzucał, zawsze obok, zawsze spokojny. Wtedy wydawało mi się to takie zwyczajne, może nawet nudne. A teraz zobaczyłam to inaczej. Zobaczyłam w tym coś, czego wcześniej nie potrafiłam docenić. Jego dobroć, jego uważność. To, że nigdy nie musiał o nic walczyć, bo po prostu był. I nagle przypomniałam sobie dokładnie, dlaczego kiedyś go pokochałam. Stałam tam w ciemności i po raz pierwszy od dawna poczułam coś zupełnie innego niż wcześniej. Spokój. I wtedy usłyszałam, jak samochód cicho podjeżdża pod dom. Kiedy wsiadłam do samochodu, przez chwilę nie byłam w stanie powiedzieć ani słowa. Łzy spływały mi po twarzy, ręce wciąż lekko drżały. Odjedź stąd, proszę, wyszeptałam w końcu i jak najszybciej. Norbert nic nie powiedział. Spojrzał na mnie tylko krótko z tą samą czułością, którą znałam od dawna i ruszył. Przez chwilę jechaliśmy w ciszy. Dawał mi czas. Oddychałam nerwowo, próbując się uspokoić. A on nie zadawał pytań. Czekał. W końcu byłam w stanie mówić. Opowiedziałam mu wszystko. Bez pomijania, bez ukrywania czegokolwiek. Słowa same ze mnie wychodziły jedno po drugim. Jakby od tego zależało, czy znowu będę mogła oddychać spokojnie. Przepraszam, powiedziałam w końcu cicho. Spojrzałam na niego. Gdybym cię straciła, nigdy bym sobie tego nie wybaczyła. Zamilkłam na moment, bo nagle dotarło do mnie coś jeszcze. Coś, co przyszło jak myśl, której nie da się już cofnąć. Wiesz, powiedziałam ciszej. Podobno istnieją tylko raje utracone. Uśmiechnęłam się przez łzy. A ja miałam swój raj, tak blisko. I byłam o krok od tego, żeby go stracić. W domu było cicho, inaczej niż zwykle, spokojniej, jakby wszystko wróciło na swoje miejsce, ale już nie było takie samo. Długo nie mogłam zasnąć tej nocy. Myśli wracały raz po raz, słowa Marty i podszepty, to, co mówiła mi o Norbercie. Jak powoli, niemal niezauważalnie zaczęłam w to wierzyć. Dopiero teraz zobaczyłam to wyraźnie. To nie była troska, to nie była przyjaźń, to była gra. I prawie w nią uwierzyłam. Spojrzałam na Norberta. Spał spokojnie, jakby nic się nie wydarzyło. Jakby świat nie próbował nas przed chwilą rozdzielić. I wtedy zrozumiałam coś jeszcze. Ja nigdy nie przestałam go kochać, tylko na chwilę pozwoliłam, żeby ktoś zagłuszył we mnie to, co było prawdziwe. Następnego dnia wstałam wcześniej. W domu było jeszcze cicho. Zaczęłam przygotowywać śniadanie, potem obiad. Tak jak dawno tego nie robiłam, spokojnie, z uważnością. Nakryłam do stołu, postawiłam wazon z kwiatami, a obok zostawiłam małą kartkę. Jedno słowo. Dziękuję. Kiedy Norbert wszedł do kuchni, zatrzymał się w drzwiach. Przez chwilę nic nie mówił. Spojrzał na stół, na kwiaty, na mnie. I wtedy nasze spojrzenia spotkały się bez słów. Nie musieliśmy już nic wyjaśniać, bo czasem najważniejsze rzeczy rozumie się dopiero wtedy, kiedy jest się o krok od ich utraty.